No to jesteśmy gotowi, mam wrażenie. 38 minut 14 sekund rozmowy o Cyberpunku. Ja mam przyjemność ogrywać już pełną wersję dodatku, ale nie mogę Państwu ni słowa powiedzieć, więc jedyne co będę tutaj ewentualnie dorzucał to informacje, które pojawią się na tym materiale. Ja mogę ewentualnie pokiwać głową albo coś, nie mogę za dużo mówić, bo tam redzi bardzo mocno pilnują zasad w embargu. Ja bardzo uważnie przeczytałem embargo i mimo, że wszystko zrobiłem zgodnie z zasadami zapisanym w embargo w specjalnym PDF-ie, który dostałem, to i tak mi się po uszach dostało, że złamałem embargo, a tymczasem przed sądem mogę udowodnić, że nie. Ale mniejsza z tym, więc muszę być bardzo ostrożny. Oglądajmy. Ja myślę, że ja mogę mówić takie rzeczy, że jest zajebiście, nie? To chyba nie jest złamanie embargo. Ale musicie wiedzieć, kim jestem. Jestem absolutnym fanatykiem Cyberpunka. And welcome to this special jam-packed episode of Night City Wire. This is the place where we talk all things Cyberpunk 2077, or rather, all things Phantom Liberty. My name is Paweł Busza and I will be your host today, and we have a lot to go through, so let's get started. We've got gameplay, behind the scenes, music, and plenty of surprises along the way. Speaking of, let's kick things off with a world premiere of our brand new Phantom Liberty CGI trailer starring the one and only Idris Elba. Czy mogę też mówić negatywnie? Tak mówisz, że mogę? To nie ma w ogóle opcji. To nawet jakby... to nie ma szans, żebym ja coś mówił złego o Cyberpunku. Nice. Chciałbym opowiedzieć, bo jestem zachwycony. Myślałem przez chwilę, że to jest live action. Wow. To nie jest live action, nie? Adios, Night City. Should be back in the home. Nice. 2 a.m. Yeah. What about you? Get your ticket out yet? Cinematic, no. To nie jest na silniku. In a deal. I told you. You're the president's favorite. You're gonna walk out of this on a red carpet. Yeah, sure. Hey, you deserve it. I wouldn't be alive if it wasn't for you. You know what I'm thinking about right now? Tell me. Taco stand back home. First thing I'm gonna do when I get off this train is head right there. I swear those quesadillas come to me in my dreams. Place sure sounds tasty. Yeah. You were the one that took me there in the first place? Yeah. I remember now. Wow. Listen, when this is all over, you gotta take a break, you hear me? Coś się niedobrego wydarzyło, co? On coś wyczuł coś. So we got a passenger in his carrier, and I think we might be compromised. Can you hack the trap? Show me. Spróbuję jutro spróbuję jutro opowiedzieć na pewno mogę opowiadać o tym, jak wyglądają nowe talenty, bo nad tym siedzę w zasadzie od wczoraj i bardzo uważnie studiuję, bo to są takie systemy, które mnie super mocno interesują. To była ta dziewczyna, czy to był ktoś inny chyba, nie? Nie, to ona była. It's going to be a long flight. No. Ona go zdradziła, nie? Myślę, że to jest kara za tą zdradę. No to ciekawa sytuacja. I
wouldn't be alive if it wasn't for you. Nie pierwszy prezydent, który swojego agenta zdradził, ale zdaje się, że w tej historii mamy ratować panią prezydent i mówię to z opowieści Redów, a nie ze swoich własnych doświadczeń, bo przed 25 nawet nie tknę dodatku, bo chciałbym z wami go przejść. So there's definitely a lot more story to discover in the expansion. Ale zapowiada się nieźle. Now we're gonna hear from Idris Elba himself to talk more about the trailer and how he brought Solomon Reed to life. O, Redzi zrobili planer? No to dobra, to wtedy to mam już problem z głowy. Nie muszę się martwić, że pokażę coś, czego nie powinienem pokazywać. Hi, I'm Idris Elba and I play Secret Agent Solomon Reed in Phantom Liberty, the upcoming expansion for Cyberpunk 2077. Ja lubię tego gościa. Jest świetny do grania twardzieli. Świetny serial z nim, zatytułowany Luther, który bardzo polecam. Reed is a professional, someone that's lived many lives. He's basically a sort of secret agent that has worked in Night City for a long time and has been a special ops operator and, basically has kept his head down until now. And when he comes back in a major way. He's a pivotal character. You learn a lot about the story through Reed, and actually meeting Reed is like, it can either go one way or the other. Treason ain't ever black and white. It's a charade, V. Obviously, with a spy character like Solomon Reed, you don't know much about him. You know what maybe he's capable of, but can you trust him? Z jednej strony cieszę się, że dostajemy ten dodatek, ale z drugiej strony taki to trochę smutek, że to jest ostatni dodatek i jedyny. Paying attention to something else. Every now and again in the storyline, you actually get some nuggets of who Solomon Reed is, and he's reluctant. He doesn't really like to just open up and say it, but his personal side is definitely one that's filled with torment, betrayal, trauma, but at the center of his personal life is his work. Like he really loves it. Wiecie, co jest ciekawe w tych opowieściach jego i w ogóle Redów? And you get to know Że kiedy on mówi o głębi postaci, to można uwierzyć, że Redzi zrobili to naprawdę sensownie. all the things he's done as an agent, as someone that has Że jakakolwiek inna firma by przedstawiała swojego bohatera, to bym myślał, o no co, typowy bohater jak zawsze, ale u Redów może to być inaczej. So what I love about Cyberpunk, is the technology. The tech is mad. Solomon's right here. He's done. He's on the train. He's about to chill. He's leaving. And also he has the one person that he trusts to help him make that escape. He's not thinking that anyone could have infiltrated him. No one even saw him get on the train. He jumped from the sky. So he's feeling really good. For anyone who's really looking at this frame, there's a big Easter egg. Look for it. It's there. It's in the frame. But it's a big Easter egg. That's all I'm saying. Ja nie widzę. Get your ticket out. Nie widziałem easter egga. I hear the government's sealing a deal. I remember shooting this. You sit in these sort of like pajamas, basically, with all this. Chyba, że chodzi o to 007, tak? A, no to widziałem. No to okej. Myślałem, że coś takiego bardziej związanego z Wiedźminem albo coś. Of your character. And I remember shooting this, and it's incredible, man. Now look at the detail and on the animation. Obviously, I was there, so I'm acting. Jest też- but to see it come to life like Może nie warto Starfielda zestawiać z Cyberpunkiem, bo to nie jest dobry w ogóle pomysł, nie? Ale przyznam, że jak się, bo już od wczoraj właściwie cały czas gram w Cyberpunka i no kontrast między tymi grami jest po prostu kolosalny. it's really good. I can tell you that, Solomon Reed and Somi have a special Jest szokujący, nie? Bo to też jest tak, że przyzwyczajasz się do pewnego stylu graficznego, do jakości pewnej i potem przesiadasz się do Mercedesa i nagle myślisz sobie, ja pierdzielę. he trusts her. This is the moment. That's the beginning of the section where it starts to literally crumble for their friendship. Myślicie, że on będzie następnym Bondem? Moment there. And this is for Somi, this moment of, Nie sądzę, on chyba za stary jest na Bonda. someone's like a father. She's under an incredible pressure that we don't realize. It's either her or him. Ja myślę, że ta dziewczyna nie miała wyboru za bardzo. Polecenie od prezydenta czy coś. When he touches the door and he's like, Somi, he knows immediately he's been made. He's dead.
There is a moment of remorse and a moment of sort of regret, I guess, feeling a bit betrayed from Somi, but that's not what he's thinking about right now. What he's thinking about is like, okay, how do I try and up my odds here and get out? 7 years later. This is the moment that you actually realize that Somi is just 7 lat. person. You know what I mean? Like she's a lot more harsh looking, colder in the eyes. So me. Fajnie o tym opowiada. Widać było, że się w niej coś zmieniło. Ja w ogóle nie wiedziałem, czy to jest ona. So me. Excuse me, Madam President. Now she works for the president, It's going to be a long flight. No. but the plane just got shot down. Ale też chyba więcej wszczepów ma teraz? To jest też takie odejście od człowieczeństwa, które w Cyberpunku jest bardzo, bardzo ważnym jest tematem. I to odejście od człowieczeństwa jest dużo bardziej wyraźne przy tej cybernetyce nowej, która jest w Phantom Liberty. To też jest świetna zmiana. Zatrzymam się na chwilę. Wiem, że jest u mnie ciemno. Ja mam takie spostrzeżenie, z którym mogę chyba się podzielić, że ludzie, którzy wprowadzali te zmiany i w systemie rozwoju postaci, i w tej cybernetyce, to po pierwsze oni rozumieją Cyberpunka, po drugie rozumieją swoją własną grę. Że ten wyraźny postęp, który nastąpił i jakby takie jego zbliżenie do tego świata, do tego, jaki on jest bardzo, bardzo zauważalne. Że to nie jest tylko tak, że tam siedzą ludzie i słuchają, co gracze im mówią i próbują dopasować grę do tego, co gracze mówią, tylko że oni sami to czują bardzo wyraźnie. I to się da zauważyć w tych zmianach, które nastąpiły tutaj w 2.0. Get your ammo, assault rifles, tactical gear. Dogtown is, I guess, the most deadly place in Night City. It's a district ruled by militia. It's also sort of like a labyrinth of crumbling infrastructure. And by the way, the scale of Dogtown is incredible. You know, as a story. A propos, może będę tak przerywał, może nie będę gadał w trakcie. Jeżeli chodzi o robienie jeżeli ktoś tak ogląda sobie cinematic i myśli sobie, fajna rzecz, mogliby zrobić cały film w ten sposób, jest bardzo duża różnica między robieniem takich krótkometrażowych rzeczy, a pełnometrażowych. Umiejętności w robieniu jednego nie muszą być takie same jak przy robieniu drugiego. To znaczy, jeżeli masz talent do krótkiego metrażu, to wcale nie znaczy, że potrafisz zrobić długą formę. I są takie przykłady, których teraz nie przypomnę, że ludzie, którzy robią bardzo dobre krótkometrażowe rzeczy, nie do końca sobie tam wybitnie radzą z takimi długimi metrażami. It's just an amazing canvas. Because it's open world, I mean, you can pretty much go anywhere in it, and it's just like incredible. And the writing in this expansion is really, really good, especially around Solomon Reed. You know, because it's a big... No nie, to jest coś takiego, że wiem, że wiele osób jest gotowych zarzucać wiele Cyberpunkowi i Redom w ogóle, ale jeżeli on mówi, że fabuła jest niezwykle obszerna, a dialogi są świetne, to akurat jeżeli chodzi o Redów, to w to można uwierzyć. Jakby cokolwiek tam by nie poszło, to na pewno nie fabuła i na pewno nie dialogi. To na pewno będą rzeczy, które na długo pozostaną w naszej pamięci, tak mi się wydaje. A może moje fanboystwo przeze mnie przemawia. And it's really well dialogued. He's a really big character. It's really complex to play, actually. This is the first major game I've done. Ja rozumiem, że marketing to jest marketing, jakby z definicji marketingowi nie należy ufać, nie? Mówię tylko o tym, że jeżeli pośród różnych rzeczy, które Redzi powiedzą na temat swojej tej gry w tym materiale, wybrać w coś, w co chcielibyśmy uwierzyć i co jest bardzo prawdopodobne, to właśnie to, że fabuła, dialogi, postacie będą ciekawe i głębokie. Bo to Redzi udowodnili wielokrotnie, że potrafią robić znacznie lepiej niż ktokolwiek inny w branży. Major. And it was an easy yes for me because I'm a big fan of CD Projekt from the Witcher games and Cyberpunk. What I really liked about it is the fact that it's so big and a real character study. And it was a challenge for me, I'm not going to lie, but in terms of the voice, I have to have the spectrum of emotions in the way I speak, in the way he answers. The whole experience was definitely like a learning curve. And I can say I've done it, and I've done it, you know, in a really phenomenal game. Dogtown. Burn it to the ground is what we'll do. It's a simple choice. Them or us. Zakładam, że będzie można z nim albo przeciwko niemu. Someone's always gotta pay. Tak mi się wydaje z tej historii. Że będzie można stanąć albo po jego stronie, albo po stronie pani prezydent?
Awesome stuff. Seeing Idris Elba in action and talking about his character really makes me want to get to know him more in the game. But new characters aren't the only addition to Phantom Liberty. Music has always been a vital part of our games and the stories we tell. We've created a brand new score for Phantom Liberty, and right now we'll hear from senior composer P.T. Adamczyk and composer Jacek Paciorkowski to discuss creating music for a spy thriller. We'll also hear more about the new radio stations coming to the game, featuring all new tracks from artists from all around the world. Hey guys, how's it going? Hey Paweł, good to be here. Kurde, nie wiem jak to na streamach puszczanie tej muzyki to raczej nie będzie wchodziło w rachubę, nie? Everything about Phantom Liberty and its score. So tell me, like, what's going on here? Like, what are the inspirations? What type of music can we expect? And how does it fit into Cyberpunk 2077? Can definitely expect more cyberpunk vibe. Although we spiced it up a little bit more with spy thriller themes throughout the project. We wanted to make players feel Jest już na they're Spotify'u dostępna ta muzyka? agents behind the enemy lines, give them the gravity of the situation and also the danger that V is in. Tam musi być trochę vibe'u właśnie Jamesa Bonda, nie? Jakby to się tak bardzo kojarzy w popkulturze ze szpiegiem. W sensie muzyka, która jest z tych filmów. CDPR game and characters make the story. Apart from the spy thriller thing, there's obviously a very deep, emotional and very human story that we're trying to tell. And this time, the main relationship between Songbird and Reed is sort of what we're focusing on musically. It's also, what is the principal theme musically in this expansion. Everything basically like it's always in CDPR games, many different layers, but at the heart of it is a touching story. I'm happy that you mentioned that characters are very important. And I always treat like characters being the catalyst of the story itself. But we're known for our storytelling. There's a lot of things going on, and music kind of needs to play into that in order to have, Nie wiem, czy rozmawialiśmy na ten temat. Myślicie, że się przydarzy drugi sezon Edge Runners? Albo właściwie nie tyle drugi sezon Edge Runners, co inna historia w ten sposób opowiadana? On the story of the triangle between Reed, Songbird, and V, that we were able to put even more detail into the sort of musical storytelling for this expansion. So it was definitely difficult, but I think also very rewarding, and I hope it's going to be really enjoyable for the players as well. It is something that I look for when playing a game, kind of seeing how the music affects me. And in some games, it's I think one of the most prominent things. And I also know our community has always been saying that when it comes to music, like you guys always nail it and bring a game always. That's very kind. You have something to add to that? Well, to me, it was actually relatively easy because I came on board only about a year ago. So the sound, even for the expansion, was already established. So I needed to fit within a spectrum that was created by PT and Marcin. Also added something for myself. Did some gritty synths of my own. So we know we have the basics more or less. Jest latarka? Dodali latarkę? Kurde. After talking to you guys right now, I really Nie zwróciłem uwagi na razie. So question is, when can I listen to it and when can the people watching listen to the score? So I guess we have some good news to share. Our original score for Phantom Liberty is out right now on all streaming services. Awesome. That's amazing. That's the news I wanted to get. So Już wiem, do czego będę zasypiał dzisiaj. And now I feel like we should transition and talk about 3 new radio stations that we have. So we have Darkstar Radio, we have Impulse, and Growl FM. So these are 3 new radio stations that are coming to the game, and let's dive into them and tell me kind of what we can expect, and I'll let you guys just start with the one that you want to start, and then we'll move through. Muszę znaleźć tą opcję dla streamerów w menu, w interfejsie, żeby leciała ta muzyka tylko ich. I'm into those moody, dark tracks. We wanted to create a station that combines music from around the world. Strasznie dużo jest muzyki do napisania pod 3 stacje radiowe. Obviously, when you have artists from around the world like Kenya, Uganda, Poland, America, they would interpret their visions differently. Even though it has got that commonality, it is actually a quite various station. I think the highlight of it is also there are 2 tracks by Idris Elba himself.
Okay. Is he DJing there, or is he like rapping maybe? Like what is he doing there? He is rapping and he produced those tracks. Okay. Yeah, Wow. and we're really, Nice. really thrilled to have them. I think they fit perfectly, both in the cyberpunk context and as well with the Darkstar radio. Is that the only radio station that he had influence over, or are there any other tracks that he kind of dabbled into? Maybe some DJing from him? I know he's known for that. Yes, I mean, that's one of the, again, great news is that we have him as a DJ. Impulse Radio is basically his DJ set, put together from unreleased tracks. Nice. So if you like listening to, modern electronic music, club music, you can put... No nieźle, nie dość, że kurde, to w pakiecie płacą aktorowi i przy okazji jeszcze jego muzykę dostają. It must be also interesting because you guys are working with different artists, like you mentioned, from different parts of the Ja world. będę, teraz na YouTubie dużo będzie odcinków z Cyberpunka. Znaczy jakby oczywiście musimy poczekać do zejścia embargo. Po 20 będę mógł publikować już trochę więcej. Po 20 jest, jakby to schodzi embargo, będę mógł pokazać dużo o mechanikach, będę mógł powiedzieć. Zresztą do 20 wiele rzeczy jeszcze sprawdzę, bo teraz cały czas poznaję te wszystkie mechanizmy. Very carefully. We want them to be great and to give us tracks that they love and the community will love. We don't want to be, micro. Jeżeli chodzi o... Tak długo się biłem z myślami, jak to pokazać tego Cyberpunka. Myślałem, że zacznę od zera, ale jako, że mam dostęp wcześniej, to myślę, że zrobię wszystkie misje do momentu, kiedy Phantom Liberty jest w naturalny, organiczny sposób dostępne. Czyli zrobię wszystkie te misje, które są potrzebne, żeby do Pacyfiki wejść. Od tego momentu zaczniemy jakby serię. To chyba jest najlepszy możliwy pomysł. Managerial when it comes down to people creating music, we don't believe that this is the right way to do it. So, with Idris Elba, with all the other artists that we worked on, it was, here's the brief, it has to fit into the cyberpunk world context that we created, and that's pretty much it. Okay, cool. So that leaves us with Growl FM as the last radio station, and I know this one also is a special one, so let's talk about it. Everything is very unique. No two tracks are alike, and we're really happy. We were very proud of this station. Ukończenie Phantom Liberty wpłynie na zakończenie. Chyba tam będzie jedno dodatkowe inne zakończenie dzięki przejściu Phantom Liberty. Ja generalnie polecam zacząć grę od nowa tutaj, bo te mechaniki i cybernetyka tak drastycznie się zmienia, moim zdaniem na plus, że warto to poznać od podstaw. The uniqueness was key, really. Obviously, the craft had to be there, and the general vibe of Cyberpunk had to be, maintained within those tracks. However, there were a lot of tracks that... Wiem, że jest opcja, że można zacząć grę od momentu, jakby w takim momencie, że tylko dodatek ogrywasz. A lot of those entries were really surprising. Ale sam tego nie próbowałem, więc nie wiem. Night City is an eclectic world. It's a world of a distant future, maybe not so distant future, but still futuristic. Yeah. So, it can be a melting pot of many different things. So we basically ran with that. It's like, okay, how weird can it be? How different can it be to what we already have in the radio? Jak się nazywa ten fragment fabuły, ten hotel? Konpeki Plaza to się nazywa? Bo mi już trochę mi się mylą miejsca, nazwy miejsc. And Marcin also have done a tremendous job in order to bring Night City to life, and also with the artists that you guys collaborated with. They all fit the bill. They enhance the gaming experience. Tak, tam gdzie Saburo. Music is also very important to us. I can tell because you guys can talk about it for days. Thank you for joining me once again. Thank you, Paveru. Thanks for the invitation. That's some great info about some great tunes. We've heard a bit about Growl FM already, but we want to share even more about this completely new radio station that has been created by you guys, the community. Here's a quick glimpse into a documentary about how the station came to be.
powiem, że no jasne, po obejrzeniu tych wszystkich materiałów bardzo chce się grać w Cyberpunka, ale polecam poczekać na patch 2.0, bo on bardzo mocno zmienia gameplay i fajnie by poznać te zmiany od początku. Ja tak mam, że... Your name is gonna be immortalized forever. You know, music can be a legitimate pursuit. I know that Cyberpunk is built in a universe with a lot of tech. It's interesting, it's very fun. You live on the streets and you dream of a big life. Almost no limits on how far we could go with it. Congratulations, you've won. You need to feel that music punches you in the teeth, takes your money and walks away. Like K-pop, like hip-hop, even pop music. It was pretty nice. Ideas keep coming. Hundreds of hours. So that was a bit of a challenge. And I'm really excited to meet the artists behind the music in Zacznij. A skąd wiecie, kiedy będzie patch 2.0? Bo ja widziałem w embargu, że to jest top secret. It's always amazing to see the awesome work of our community, and we can't wait to Podają na tym materiale? Jesus. On September 18th. Stay tuned to our social media channels for more info. No, nie powiem, dopóki tego nie zobaczę na własne oczy, bo w embargu na czerwono to jest zapisane, że to jest sekret. And we're super excited that chart-topping Polish singer-songwriter Dawid Podsiadło has a brand new original song featured in the game titled Phantom Liberty. Oh, Here's nice. a teaser with some behind the scenes of how it was recorded. On do Edge Runners też nagrał piosenkę. Hello everyone. My name is Dawid Podsiadło. I'm a Polish musician, and today we're at the studio, and we are recording a song for the Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. No fajny jest ten ziomek, ja go lubię. Lubię jego muzykę też, bo jego to tam nie znam, ale... Fajny, w Edge Runners był też jego kawałek fajny. Fajnie, że w Edge Runners ten kawałek leciał po polsku. Jest taki vibe Bonda, nie? Jest jak cholera. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. A czemu 29 września? Let's turn to gameplay. I'm here with game director Gabe Amatangelo to talk about some of the amazing new gameplay personalization possibilities we've created as part of Update 2.0 and Phantom Liberty. Gabe. Ja serio, chciałbym wiedzieć, kto odpowiada za zmiany w systemie talentów i w systemie cybernetyki, bo jest w moim mniemaniu absolutnie w genialny sposób rozumie i Cyberpunka i samą grę. To się rzadko zdarza, zwłaszcza po ostatnich dokonaniach Blizzarda w Diablo 4, gdzie deweloperzy jasno udowodnili, że nie mają zielonego pojęcia, jak się gra w ich własną grę. Tutaj ci ludzie po prostu wiedzą, co robią. Hello once again. Pavel Burza. I recently learned that in English, Burza means storm. Exactly. So your name is Paul Storm. It sounds better in English when you say it, like Paul Storm and Pavel Burza. It sounds much better. It sounds bad. It sounds like a superhero. It sounds like you're Thor's cousin. I wish. Like, I wish. Thor comes into the battle, does a single target damage. Paul Storm shows up, starts doing AoE damage. Perfect start to the segment that we have because we're talking about gameplay. AoE, combat. Let's talk about it. Combat has changed a lot, but also character customization has changed in terms of the new perks and all that stuff. And Dobra, będę się zatrzymywał tutaj, bo czuję, że mogę więcej opowiedzieć, skoro oni o tym mówią. What we can expect in terms of the changes coming with 2.0 and Phantom Liberty. Sure, and like you're saying, there's so much. So I'd like to start with kind of just saying the spirit of it and what was the drive behind it. We wanted to because there's so much potential in the Cyberpunk IP, and when you think about the dark future and cyberware, there's different kind of like super soldier or super merc kind of fantasies you have in your mind, and we wanted players to be able to realize that and play it and feel it. And so
we've basically changed the perks around. Like, I mean, there's stat increases and stuff like that, which is always fun in progression, you know, getting incrementally more powerful, but we really focus it on the actions, the things you can do, right? And so we've added a suite of things you can do that tie into different themes, and then of course players can mix and match and come up with their own unique styles. Yeah, that's really cool, and I like the customization part of it, that, you know, there are some things that we can do in terms of, like, we'll actually show some options in terms of what you can build, and we have the help of designers to guide us through it. But you can actually do like a mixture of a assassin type ninja or Właśnie, to jest jedna z takich rzeczy, które wydaje mi się będą możliwe tutaj do zrobienia, że będzie można robić bardzo konkretne buildy. Nie wiem jeszcze do końca, ile punktów będzie do wydania od początku gry do końca gry, ale bardzo wyraźnie widać ścieżki, że można łączyć na przykład siłę i intelekt, albo siłę i technikalia. Technologia, nie pamiętam jak to się po polsku nazywa. Technikę. Że są tam takie, bo te nowe zestawy umiejętności podzielone są na segmenty. 3 albo 4. I jest na przykład segment, który wspiera bronie techniczne, a w sile jest segment, który wspiera strzelby. I można te dwie rzeczy połączyć, czyli używać technicznych strzelb, tych, które strzelają przez ściany. I to już jest jakiś build. Nie? Podejrzewam, że tych takich związanych z walką melee, walką wręcz jest jeszcze więcej. Są w innych miejscach, bo tam połączenie zręczności. Na przykład smart guny zostały przeniesione do drzewka hakowania. Co też bardzo dobrze, jakby są umiejętności, które, jeżeli kogoś zabijesz ze smart guna, to twoje umiejętności hakerskie szybciej się odnawiają, czy coś takiego. Jest dużo takich bardzo interesujących synergii, których wcześniej nie było. Poza tym umiejętności, które wybieracie, czyli te perki, które wydajecie na nie punkty, zostały rozdzielone z pewnym takim endgame'owym postępem w danej umiejętności. To znaczy, jeżeli strzelacie z karabinu, to wam się rozwijają umiejętności związane ze zręcznością, ale to nie są umiejętności, na które wydajecie punkty. To jest taki jakby, to się nazywa skillówka. Nie mówię nic więcej poza tym, co w tym materiale się dowiecie. Więc, ale już oczywiście, halo embargo, no dobra, to już się zamykam, bo może faktycznie powiem za dużo. A character that is more like Hulk smash, I want to go in and destroy stuff, or a stealthy netrunner that has like these, quick hacks and stuff like that. There's so many cool things back here. You can be a stealthy netrunner, you can be just like a direct, no, to co mówiłem. Out there and just like wrecking stuff, blowing up machines and stuff, netrunner, hacking stuff. But yeah, there's so much nuance as well, and we're going to talk more about players being able to explore the nuance later. Exactly. Okay. One other thing in terms of like general stuff, something that is kind of general, but it's new and it's not very general, but it's interesting, is the relic skill tree. Something that we o tym nic nie wiem, więc nawet nie mógłbym nic podrzucić. Powiem wam tylko ze swoich własnych osobistych doświadczeń. Do tej pory, jak grałem w Cyberpunka, to zawsze zmierzałem w stronę zręczności, skradania się i trochę hakerki. Gdzieś tak pomiędzy tym. Natomiast teraz bardzo mnie kusi siła i technika, bo tam są niezwykle ciekawe rzeczy. I muszę też jedną rzecz powiedzieć, że został zmieniony balans poziomów trudności. W podstawce bardzo wysoki poziom trudności. Był niezwykle ciężki na początku, potem się robił bardzo łatwy. Tam jak zdobywaliśmy sprzęty i umiejętności, no ten wysoki poziom trudności wcale nie był taki wysoki. Teraz ten balans został zmieniony. Ten najwyższy poziom trudności jest odrobinę łatwiejszy na początku. Nie wiem, jak to się rozwinie, ale wydaje mi się, że tam też jakiś pomysł za tym stoi. Więc jestem dobrej myśli. So the relic, as you said, tied into the Phantom Liberty story, and it's towards the beginning. It's within the first few minutes, so this isn't spoiling anything. And you've seen in the trailer, if you've watched the trailers, Somi reaches out to you through the relic. They're in a dire situation. It's the only way she can get to you. And to kind of show you she's the real deal and she can help you, she says, here's kind of a taste. I'm going to kind of clear out some of the bad data in the relic, and I'm gonna set it up such that your cyberware can utilize it. Yeah. And so the theme of it is that it kind of both enhances your cyberware as well as able to kind of scan and exploit other people's cyberware. So it's kind of a cyberware theme to it. It's crazy. It also shows you how powerful she is as a character, but that's like a whole different story arc that we could get into. But I don't want to get into that because I don't want to spoil anything. But that itself is incredible. So maybe what we should do right now is we should see the possible builds that we have. And proszę.
We have something that is a super strong solo. We have something that is like a more ninja type fast solo, and we have a netrunner, and we have the help of our fellow gameplay designers who will actually guide us through those. So. Yeah, let's take a look. No dobra, zobaczymy, bo tych buildów naprawdę tam jest trochę tych kombinacji na pierwszy rzut oka. And my favorite build is what I like to call a bullet time ninja. Speed is of the essence for both defense and offense, which is why dash and air dash are perfect to get close to enemies without taking any damage. No te uniki teraz mają znaczenie. I like to bring a katana to a gunfight, and it goes great with a new perk that lets you deflect bullets and even send them flying back at enemies. If you're running low on health, you can also perform a finisher. Ale to też jest taki endgame'owy build, bo tam trzeba mieć perki z bardzo wysokiego poziomu zręczności, żeby to robić. You can combine 3 great perks: stun jog, air dash and air Kerenzikov to leap off motorcycles and rain down bullets from the sky in slow motion. The new jailbreak ability from Phantom Liberty unleashes the full power of your Mantis blades. After finishing or dismembering an enemy, you can perform a really long leap to deal devastating damage. Great for getting rid of those hard-to-reach targets like snipers and netrunners. With this build, your enemies won't know. No, dobrze to wygląda i dobrze to przede wszystkim to, że to dobrze wygląda, to jest jedna rzecz. To się dobrze się to czuje podczas gry. Awesome. Bullet time ninja. Yes. That's so cool. Like you're moving, they can't even see you. You're just jumping in, mantis blade, katana, like going crazy, going ham on them. Two favorite parts. I love the dash to the person in the guard tower or whatever. Yeah, That so high up. Yeah. That was fun. But my favorite part was I like to bring a katana blade to a gunfight. Well done, Carol. That was good. Yeah, it really showcases this build. This has actually been one of my favorite ones when I was playing Phantom Liberty. And with all the gameplay changes, like this one, I feel like this is kind of my go-to, which my previous... Jako, że wiemy, ten patch 2.0 wychodzi wcześniej i to już wiecie, więc ja nie muszę jakoś tego ukrywać. Nie powiem dokładnie kiedy, dopóki oni nie podadzą dokładnej daty. To podejrzewam, że już od tego momentu, kiedy ten patch będzie dostępny, to dużo ludzi będzie się bawiło w tę grę, czekając na ten dodatek. Tam jakby to mocno zmienia na plus całą przyjemność płynącą z rozgrywki. I wtedy już zacznie na Steamie ten Cyberpunk. Wydaje mi się, że nawet po tym pokazie już Cyberpunk zacznie się w statystykach podnosić. go-to was kind of like a strong... No to ludzie mi piszą na czacie, ale wiecie, ja już dzisiaj tak dostałem opierdziel od Redów za niewinność, że teraz po prostu czekam na... Tu się pojawi data i ja wtedy będę mógł... O, jest data. Solo, but we'll have that as the last video. But now I think we should jump into the Netrunner. Yeah, let's check it out. Hi, I'm Yulia Primak, a gameplay designer at CD Projekt Red, and I love playing as hack-and-slash Netrunner. The best part of being a Netrunner is, of course, the hacking, and now it's more powerful than ever. Jezus. Netrunnera też zmienili. Wydaje mi się, że nie jest aż taki OP jak był, ale nadal potrafi być super skuteczny. To, co ona robi, to jest kolejkowanie haków, że możecie kilka haków nałożyć na przeciwnika i one odpalają się jeden po drugim. Chociaż to wygląda OP. Transforming vehicles into ticking time bombs. Once you're up close, it's time to whip out the monowire. With the relic skill tree from Phantom Liberty, you can power it up even more. Now Netrunners can combine physical damage and... Monowire jest super, ale tak w podstawce słabo mi to działało. I can't wait for everyone to try it out. Jesus. Hack and slash Netrunner, wow, lots of... A jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłem i nie wiem, czy ona była w podstawce. Ja bardzo dużo, też powiem wam o swoim buildzie, jaki teraz robię, a bardzo dużo posługuję się granatami. I muszę powiedzieć, że kończyny latają. Jak potem patrzysz na zwłoki, to leżą bez rąk, bez nóg, z dziurą w brzuchu.
bez głowy. Fantastyczna sprawa. Action. We kind of know netrunners to be a little bit stealthy, kind of behind the scenes doing stuff. We have Nie, ja wiem, że zwłoki się też, ale teraz jest trochę inaczej. a little bit of that, but still, yet. A może nie, cholera wie. They can do both. They can do both. But I love to point out the play on words hack and slash. We love these catchphrases here. This was good. I love it. Yes, the Netrunner. That's sort of one version of playing it, kind of doing the damage, via blowing up cars, remote controlling it, getting in there with your nanowire. You can even like spread hacks with it. You can also get some of the memory back and drain. But yeah, you can go stealth to where it's kind of like there's like kind of a game in the network of like as you start doing hacks, like an enemy netrunner might be like someone's in the network, right? And there's a bunch of different abilities to kind of like suppress that kind of discovery, and so there's that kind of netrunner combat that's going on there behind the scenes while everyone's like stealth, and it's like we don't know where it's at. Yeah, so that's another one. There's so many different ways. Basically, the whole like pattern and AI jest poprawiony, ale wydaje mi się, że to jest takie dyskusja na temat tego, jak AI powinno wyglądać w grze, żeby przeciwnicy byli bardziej wiarygodni. To jest takie trochę strzał w kolano dla graczy. To znaczy, to jest dokładnie to powiedzenie careful what you wish for, bo jeżeli jakby programiści są w stanie zrobić takie AI w grze, że gracz będzie miał duże problemy, żeby pokonać przeciwników. I raczej, żeby sprawić nam przyjemność, to znaczy, żebyśmy mieli takie poczucie bycia bohaterem, to ci przeciwnicy trochę się podkładają. To tak jakbyście grali ze sztuczną inteligencją w szachy. No wiadomo, że was rozłoży bez większych problemów, bo rozwala najlepszych szachistów, tylko że się podkłada, żebyście mieli poczucie tego bohaterstwa. Więc takie AI, które byłoby super zaawansowane i które by było bardzo realistyczne, no to by nie dało w ogóle przyjemności z grania. Więc tam trzeba bardzo ostrożnie z takimi życzeniami. beat and rhythm of net running has changed. Yeah, my favorite part is when the car crashes into everything and just blows up. It was a good combo. It was a good combo. She did both hacks there, which was the controlling it, and then of course put on the detonate one that had a timer and exactly cool perfect. combos. Perfect, cool stuff. And now we have the last one. So the last one will be a strong solo build. So yeah, let's check it out. Dobra, zobaczmy. Strong solo to pewnie broni obuchowe? I'm Filip Dovnar, lead gameplay designer, and I like to come in swinging. So my favorite build is the Savage Slugger Solo. Getting up close for combat is really crucial for Fajnie, że są te buildy, to jest coś... Lets you knock down multiple enemies, all while closing the gap and putting you in the zone for some sweet... Wydaje mi się, że jest na tyle dużo punktów rozwoju, że będzie można tam przynajmniej ze 2 buildy zrobić w ramach jednej postaci. To jest dosyć spory wybór. I pewne rzeczy się tam uzupełniają. For maximum carnage. And once I'm in range, it's time to take out the big guns. We've got the new finishers that let you grab enemies and throw them during fights. Great for controlling the battlefield. On top of that, you can supercharge the gorilla arms using the new Phantom Liberty relic tree that will let you send your enemies to the moon. With this build, you'll be unstoppable. Ja w ogóle mam wrażenie, że teraz poszli w taką stronę, że nie musi być trudno i ciężko, że nie o to chodzi, tylko że musi być mnóstwo dobrej zabawy. Że całe te wszystkie buildy i poziom trudności został pomyślany tak, żebyśmy się po prostu bawili jak najlepiej w taką rozwałkę i taką trochę przypominającą hack and slasha. Ja opowiem wam o swoim buildzie, bo ja zrobiłem właśnie połączenie siły i technika, ale pod granaty i pod strzelby i pod wyrzutnie rakiet z ramionami. W rękach, nie? W ramionach. Nie wiem, gdzie to? W ramionach, nie? No, więc są perki, które pozwalają zredukować downtime na granacie, bo to z granaty mają cooldowny, że możecie rzucić ileś tam granatów, potem trzeba poczekać. Więc można przyspieszyć ten czas, zadając bardzo specyficzne obrażenia albo otrzymując obrażenia. Przedramiona to się nazywa, no. Więc ja bardzo się bawię granatami i w ogóle tymi ładunkami wybuchowymi, co jest problematyczne, jak w mieście jest jakaś akcja, ale generalnie jest fajna zabawa. Więc a potencjał na różne inne buildy widzę ogromny. Dużo rzeczy można by robić. Po prostu siedzę przy tych drzewkach i szczęka mi opada, bo możliwości jest bardzo dużo. Nie wiem, jak będzie dokładnie
jak wchodzicie do gry, jak tworzycie swoją postać i zerkacie na swoje umiejętności, to macie możliwość jednego resetu. Możecie raz zresetować kompletnie postać do zera i to jest jakby w obrębie waszego interfejsu, ale wydaje mi się, że w grze też są jakieś takie specjalne rzeczy, które można kupić, które zresetują te talenty, bo tak było chyba w podstawce. Ja nie pamiętam dokładnie, jak to w podstawce było zrobione. Więc mam nadzieję, że będzie można resetować częściej niż tylko raz, bo no, potencjał jest ogromny i można poeksperymentować. No dobra, lećmy dalej. Mayhem. The throw at the end. The Savage Slugger solo. That's 3 times fast. Yeah, that's so crazy. Like throwing people, like at the end, he's just like, woo, and he just flies. Yeah. I mean, certainly like, you know, the animals in that. Z tym resetem to było chyba na kilka sposobów to robili. Wiem, że najpierw się kupowało itemek, potem można było za kasy zresetować w interfejsie. Nie wiem, jakie jest ostatecznie rozwiązanie. All the kind of like mitigation and absorbing damage and kind of like taking that to fuel you to go back in there. Teraz można resetować i atrybuty, i umiejętności. It actually shows you that this build is very versatile. You can actually go up and close and, you know, have some quick interaction, but also you're able to like hold these big weapons, and even though they make you a little bit slower, you're still able to kind of, you know, sponge the bullets on you and still go in like crazy and then just throw people. A lot of damage mitigation, and you can resist stuns and stuff like that. It's all about like, because if you're like Tak, ja już gram w to Phantom Liberty. But there you can just keep barreling in. And then I love the montage of the claps, the finishes. That was fun. But yeah, Gabe, I mean, that's it for our segment. I'm super excited to have you once again here in the studio. Thank you for sharing all your information. Also, thank you to all the gameplay designers who actually showcased the builds, because those were really awesome. Yeah, and thank you for everyone watching and the players. As you can see, we have many new ways to play and many new ways to cause chaos in Night City. And that means consequences. Let's take a look at what it looks like to come face to face with Night City's toughest armed forces, MaxTac. Myślałem, że już kończą, ale tu jeszcze coś będzie. To miasto wygląda obłędnie. Ja w ogóle teraz tak mam, że w nocy śpię w ciągu dnia, żeby dostać buffa do expa, i w nocy wychodzę na ulicę polować. Ja w 120 klatkach gram na swoim sprzęcie. Chodzi to jak złoto, no. Tam jest DLSS 3.0. It's official! Update 2.0 will release on September 21st for free for anyone who owns Cyberpunk 2077 on Xbox Series X, S, PlayStation 5, and PC. That's just 1 week away. And if you want a taste of what's it like to build a new character with the redesigned perk system before then, we have a cool surprise for you. Right now, you can create your own build and experiment with all the new perks, including... No, to jutro nagram film i sobie przejrzymy te talenty. I przynajmniej powiem wam to, co na razie się dowiedziałem. Thanks for tuning in. I hope you're excited to play Cyberpunk 2077 Phantom Liberty when it launches on September 26th. We'll see you then in Dogtown. No, jeszcze raz to. To, co mogę powiedzieć, jakby no, dopieścili tę grę. Na pewno to przez ostatnie 2 lata tam się duży postęp w jakości tego silnika przydarzył. Jedyne błędy, jakie się zdarzają, to czasami glitche, takie, że tam postać się jakoś tak dziwnie zachowuje albo gdzieś drży coś. I tego chyba raczej ciężko się pozbyć, ale nie jest to jakieś nagminne, nie jest to bolesne doświadczenie. Ale to po 25 wychodzą gameplaye z tego, bo 21 dostajemy ten patch 2.0, to zostało ogłoszone. Przed 21, 20 schodzi embargo na recenzję, ale przy tych materiałach chyba trzeba... Czekajcie, sobie otworzę, to wam opowiem. Chyba gameplayów jeszcze nie będzie można publikować, tylko jedynie będzie można korzystać z gameplayów, które zostały dostarczone przez Redów. Dobra, 20 września schodzi embargo na recenzję.
Uwaga, własnoręcznie nagrane wideo pozostaje objęte embargo. Publikowane materiały wideo mogą zawierać wyłącznie ujęcia z dostarczonych przez CD Projekt Red Brola, czyli B-rolla. B-roll to się nazywa. Więc gameplaye pełne nagrania ludzi z Cyberpunka dopiero dostaniecie 25 września, bo tam jest zejście embarga na materiały wideo. I będzie można też streamować, i będzie można robić let's play i tak dalej, i tak dalej. Ja też będę pewnie już coś tam robił i pokazywał. No i tutaj mam informację, że tam o tej aktualizacji 2.0 wiecie, natomiast ja dostałem na PDF-ie, mam, że to jest ściśle poufne, na czerwono napisane, żeby nie mówić. Więc to taka niespodzianka, która właściwie była bardzo od razu. No ale może to też oni chcieli powiedzieć, nie? Żeby ludzie nie mówili. Ja gram 120 klatek na Full HD. Ja gram na Full HD, bo streamuję Full HD, więc raczej staram się dokładnie tak grać, jak streamuję, żeby potem nie mieć poczucia, że na streamie gorzej, mam gorsze te. Ale podejrzewam, żeby to chodziło też dobrze na tam 1440p. Tam jest dużo zapasu jest, jeżeli chodzi o jakość tego silnika i optymalizację. No ale to też, ja mam bardzo dobry sprzęt, bo mam tego RTX 3090, on już obsługuje Overdrive i obsługuje DLSS 3.0, więc jest git, nie ma powodu do narzekania. Jakby drastycznie lepiej to chodzi niż Starfield. Ja wiem, że to nie jest takie fajne porównanie, bo to dwie inne gry, ale jak się porówna na przykład Neon City i Night City, no to jest zatrważająca różnica jest na korzyść Cyberpunka, gdzie mamy do czynienia z dużo większym miastem i bez ekranów wczytywania. Lecimy, to jest... Różnica w technologii jest zacna. Nie, seria 4000 obsługuje 3.0, ale RTX 3090 Ti też obsługuje DLSS 3.0. Na 90% jestem pewny, że tak jest. Ale zawsze się mogę pomylić, ale jestem prawie pewny, że ta najwyższa karta z serii 3000 obsługuje.